Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej lekcji. W tej lekcji rozmawiać będziemy o interfejsie użytkownika. Interfejs użytkownika to taki podstawowy sposób, za pomocą którego rozmawiamy z naszym przemiennikiem częstotliwości. No i ten dialog, tą rozmowę rozumiem w taki sposób, że możemy go sparametryzować, czyli pozmieniać wartości nastaw tych wszystkich parametrów. Mamy dostęp do funkcji monitorujących, parametrów monitorujących, gdzie w pewnych miejscach tego interfejsu użytkownika możemy podejrzeć liczne zmienne, które generujemy w stronę silnika, ale również te, które pobieramy z sieci elektrycznej, czyli możemy sobie podejrzeć napięcie, które generujemy w stronę silnika, prąd, który idzie w stronę silnika, moment, jaki wytwarzamy na wale silnika, czy moc, ale możemy również podejrzeć, jaką moc pobieramy z sieci. I tych zmiennych jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Trzeci sposób tej naszej rozmowy, dialogu z przemiennikiem częstotliwości to taki aspekt związany z historią błędów, czyli zajmujemy się przemiennikami częstotliwości i w ogóle ktoś mógłby wysnuć taki wniosek, że po co nam aż tyle informacji dotyczących przemiennika częstotliwości? Przecież wystarczy tam nastawić kilka parametrów, wystarczy okablować kilka zacisków, nacisnąć przycisk start, podłączyć jakiś potencjometr, no i tyle. I można by było to wszystko załatwić w przeciągu 20 minut, czy tam 30 minut. Otóż, szanowni, po to tyle Wam tych informacji przekazuję, ponieważ największe kłopoty mamy wtedy, gdy coś się dzieje złego z naszym układem napędowym, prawda? Czyli pracujemy na utrzymaniu ruchu, wszystko nam działa w porządku, no i nagle dochodzi do jakiejś awarii. No i trzeba rozumieć te wszystkie obwody falownikowe, te wszystkie parametry, całą tą otoczkę związaną z przemiennikami częstotliwości, całą teorię, fizykę, która za tym się kryje. I mając do dyspozycji ten cały arsenał wiedzy, jesteśmy w stanie wydedukować w bardzo szybki sposób, co mogło być przyczyną tej awarii, dlaczego przemiennik zachował się tak, a nie inaczej w danej sytuacji, dlaczego wyskakuje nam taki błąd, a nie inny, w jaki sposób możemy sobie poradzić z tym błędem. Dopiero wtedy cała ta teoria, cała ta wiedza nam się przydaje. Zatem niektórzy z Was będą obcowali z przemiennikami częstotliwości w taki podstawowy sposób, czyli na przykład przez wiele lat jako operator, gdzie tam naciskamy te same przyciski, czy przez wiele lat jako inżynier utrzymania ruchu, ale mamy jakąś 2 czy 3 maszyny, którymi się opiekujemy przez wiele, wiele lat. Natomiast większość z Was jednak będzie pracowała w jakichś firmach integrujących automatykę, będzie zmieniała swoje miejsce pracy jako inżynier utrzymania ruchu i jednego roku będziecie pracowali w jakimś tam przemyśle, powiedzmy, metalurgicznym, w następnym roku będziecie w jakimś tam przemyśle mlecznym, w jakimś przemyśle drzewnym. Wszystkie te przemysły, wszystkie te aplikacje, wszystkie te maszyny rządzą się własnymi prawami, i naprawdę trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, aby powiedzieć o sobie, że jestem takim specjalistą od układów napędowych. Zatem w ramach argumentacji, dlaczego aż tyle informacji? Dlatego, abyście mogli sobie poradzić właśnie w tych niewygodnych sytuacjach, w tych sytuacjach, gdzie mamy jakąś awarię, gdy nam coś nie działa w sposób prawidłowy, gdy chcemy jakiś prototyp przygotować, gdy chcemy rozwiązać jakiś problem, którego nikt wcześniej nie rozwiązywał, bo nie było takich potrzeb, bo przygotowujemy jakąś nową aplikację na rynek dla jakiegoś przemysłu. Dopiero wtedy ta pełna wiedza Wam się przyda. Wracamy do naszej lekcji związanej z interfejsem użytkownika, czyli powiedzieliśmy sobie, że to jest takie medium, za pomocą którego porozumiewamy się z naszym przemiennikiem częstotliwości. I ta rozmowa ma różne oblicza, czyli parametryzujemy, monitorujemy, sprawdzamy historię błędów, kalibrujemy. I to wszystko robimy za pomocą interfejsu użytkownika. Już pomijam kwestie związane z tym, że sterujemy tym przemiennikiem częstotliwości, prawda? I do tej pory, gdy mówimy o interfejsie użytkownika,
to możemy powiedzieć, że no są takie 4 rodzaje interfejsu użytkownika, 4 różne media, za pomocą którego możemy się komunikować z przemiennikiem. Czyli pierwsze to jest listwa wejść-wyjść, czyli zaciski sterownicze, które sobie już przerobiliśmy, prawda? Te wszystkie wejścia, wyjścia cyfrowe, wejścia, wyjścia analogowe, wejścia, wyjścia specjalne, za pomocą których wydajemy pewne rozkazy i otrzymujemy pewne statusy. Czyli mówimy przemiennikowi: jedź w prawą stronę, jedź w lewą stronę, przyspiesz, zwolnij, a on nas informuje o tym fakcie. Czyli mówi: przyspieszam, zwalniam, jestem na częstotliwości zadanej, jestem w błędzie, nastąpiła jakaś awaria i tak dalej, i tak dalej. To robimy za pomocą interfejsu użytkownika, który w pewien sposób tworzą nam wejścia, wyjścia w naszych falownikach. Mówię o tej listwie sterowniczej. Więc mamy naszą listwę wejść, wyjść, którą sobie dogłębnie omówiliśmy. Powiedzieliśmy sobie, jak podłączać te kabelki, na co zwracać szczególną uwagę, jakie są funkcje przy danych zaciskach, czym się różnią wejścia cyfrowe od wyjść przekaźnikowych, od wyjść analogowych itd., itd. To wszystko rozumiemy. Drugim takim podstawowym interfejsem użytkownika jest panel zabudowany na przemienniku częstotliwości. No i tutaj tych paneli mamy co najmniej kilka, czyli to może być panel LCD, ciekłokrystaliczny, taki bardziej rozbudowany, gdzie więcej tych informacji możemy sobie odczytać. Może to być panel 7-segmentowy, gdzie tych informacji mamy znacznie mniej. No i przeważnie do danego typu przemiennika częstotliwości mamy 1, 2 bądź więcej tych paneli. No i różnią się one naprawdę wieloma aspektami, czyli są panele malutkie do sterowania lokalnego, które instalujemy na elewacji jakiejś szafy sterowniczej, żeby wydawać tylko rozkazy ruchu do naszego przemiennika częstotliwości plus ewentualnie jakiś mały wyświetlacz. No i mamy panele LCD, gdzie mamy bardzo duży obszar, za pomocą którego możemy wyświetlić znacznie więcej zmiennych. Trzeci trzeci rodzaj interfejsu użytkownika to jest komunikacja. Komunikacja, czyli magistrala. No i mam tutaj na myśli na przykład komunikację Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet IP, Profinet, Ethercat i Profibus i masę innych tych magistral przemysłowych. No mamy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt w chwili obecnej. Większość producentów przemienników czy sprzętu związanego z automatyką przemysłową posiada swój własną magistralę, czyli na przykład Profibus został wynaleziony przez Siemensa, Profinet również przez Siemensa, Ethercat przez Beckhofa i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy pewne magistrale, które są związane z danym dostawcą, ale również są pewnym standardem na rynku i mamy magistrale darmowe, które są totalnie otwarte, jak na przykład Modbus RTU. Więc mamy tą komunikację za pomocą jakiejś magistrali przemysłowej i mamy nasz interfejs użytkownika za pomocą oprogramowania. Oprogramowania PC. W naszym konkretnym przypadku, gdy mówimy o przemiennikach Mitsubishi Electric, jest to oprogramowanie, które nazywa się FR Konfigurator w wersji teraz obecnie 2. Czyli mamy coś takiego jak oprogramowanie, dedykowane narzędzie na komputer PC, na laptopa, na notebooka, za pomocą którego łączymy się z danym przemiennikiem częstotliwości. No i mamy ten interfejs użytkownika na ekranach naszych monitorów, czyli mamy dostęp do wszystkich zasobów przemiennika, wszystkich obwodów, wszystkich funkcji, parametrów, monitorów za pomocą dedykowanego oprogramowania. No i teraz my do tej pory omówiliśmy sobie listwę wejść, wyjść, panel LCD,
I ten interfejs użytkownika taki podstawowy, który mamy dostępny w każdym przemienniku częstotliwości, omówimy sobie za chwilę. Czyli za chwilę sobie ustawimy kamerę z góry, weźmiemy sobie przemiennik częstotliwości i nauczymy się obsługi tego przemiennika częstotliwości. Czyli przechodzimy teraz do tej części szkolenia bardziej praktycznej niż teoretycznej, czyli więcej będziemy naciskali tych przycisków i działali z przemiennikiem częstotliwości niż teoretyzowali. Czyli w chwili obecnej postaramy się udowodnić te wszystkie tezy, które stawialiśmy sobie do tej pory, gdy mówiliśmy o sterowaniu skalarnym, wektorowym i tych wszystkich funkcjonalnościach pomiędzy i po drodze, które miały miejsce. Za chwilkę opowiem Wam troszeczkę o komunikacji i mam dla Was też dedykowaną lekcję związaną z oprogramowaniem PC. Czyli gdy przerobimy sobie już panel LCD, to przejdziemy do tego oprogramowania FR Configurator 2, gdzie nagram Wam pulpit swojego laptopa. No i krok po kroku będziemy się łączyli z tym przemiennikiem częstotliwości i tą funkcjonalność będę Wam opisywał. Zatem zapamiętujemy, że interfejs użytkownika to jest taki medium, za pomocą którego komunikujemy się z przemiennikiem częstotliwości, wymieniamy sobie z nim informacje sterujące, monitorujące, związane z historią błędów czy związane z parametryzacją danych funkcji. No i zobaczycie, jaka jest różnica związana z pracą z tym oprogramowaniem FR Configurator 2, a jaka jest różnica chociażby z tym zabudowanym czy zewnętrznym panelem. No przerobimy sobie wszystkie opcje, pokażę Wam wszystkie możliwe sposoby, za pomocą których możemy dogadać się z naszym przemiennikiem częstotliwości i ustawić go do pracy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej i zrobimy sobie tą lekcję z kamerą skierowaną z góry, gdzie będziemy mieli widok na panel zabudowany i na panele zewnętrzne, dostępne w naszych przemiennikach Mitsubishi Electric i głównie bazować będziemy na serii FRE 800, bo ten przemiennik mamy zabudowany w tym naszym modelu demo, to chciałbym dosłownie kilka słów powiedzieć Wam na temat komunikacji. Czyli bardzo często kursanci, moi kursanci, klienci, osoby, które są zainteresowane techniką napędową, ale nie miały wcześniej styczności z automatyką, zadają mi takie pytanie, po co nam ta komunikacja jest potrzebna? Przecież mamy ten interfejs użytkownika zadrutowany, czyli w postaci tych fizycznych wejść-wyjść sterowniczych. Po co mi jest ta komunikacja? Więc w takim bardzo telegraficznym skrócie, komunikacja daje nam taką przewagę, że w bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie dogadać się z rzeszą przemienników częstotliwości, czyli na przykład możemy ich podłączyć sobie 20, 30, czy 50, czy 100 w zakresie pewnej sieci i za pomocą jednego tylko kabelka komunikujemy się z nimi wszystkimi w tym samym czasie niemalże, bo następuje ta komunikacja w bardzo szybki sposób. I jedyną rzecz, którą musimy ustawić w naszych przemiennikach częstotliwości, no to pewien adres, czyli nadać pewien numerek naszemu przemiennikowi, tak żebyśmy mogli go rozpoznać. No i co mam na myśli? Co nam daje ta przewaga komunikacji, że za pomocą tylko jednego kabelka? Więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy na etapie budowy pewnej fabryki, że chcemy sobie zbudować fabrykę, która będzie produkowała czekoladę. Okay? No już nieważne co, niech będzie ta czekolada. No i wszystkie założenia, które mamy związane z budową tej fabryki mówią nam, że no chcemy ileś tej czekolady wyprodukować przez godzinę, dziennie, miesięcznie, rocznie. Spinamy sobie te budżety, robimy pewne założenia i dochodzimy do wniosku, że nam się to opłaca. No i robiąc sobie te założenia, projektując sobie tą fabrykę, dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy na przykład 200 przemienników częstotliwości. Do całej logistyki, do wszystkich procesów, żeby przetransportować ten towar, żeby go wyprodukować, no i szeregiem przenośników gdzieś tam przejść przez wszystkie te procesy, czyli wziąć z jakiegoś tam mieszalnika, przetransportować, porcjować, później ochładzać, pakować, rozdzielać no i na końcu gdzieś tam za pomocą tego rękawa logistycznego
rozdzielać już poszczególne spakowane kartony czy palety na poszczególne auta ciężarowe. No i dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy, uwaga, 200 przemienników. Napiszę falowników. No wiemy, że falownik to nazwa potoczna, tak naprawdę falownik to ten człon wyjściowy przemiennika częstotliwości, czyli konwerter DC na AC. Więc mamy 200 falowników, no i rozrysujmy sobie je, ok? Czyli podzielimy je sobie sekcjami, czyli na przykład mamy 30 falowników w tej sekcji, mamy, nie wiem, 20 falowników w tej sekcji, 50 falowników w tej, 100 falowników w tej sekcji, 10 w tej sekcji i 10 w tej sekcji. No i wyobraźmy sobie, że te sekcje, ok, są między sobą oddalone o pewne odcinki, czyli tutaj mamy na przykład 50 metrów, tutaj mamy znowu 50 metrów, tutaj mamy, nie wiem, 20 metrów, pomiędzy nimi mamy 30 metrów, tutaj znowu mamy 30 metrów i pomiędzy nimi mamy, powiedzmy, metrów znowu 10. Ok, więc mamy bardzo duże odległości pomiędzy tymi szafami sterowniczymi. Czy tam miejscami lokacji tych przemienników częstotliwości. No i teraz zakładamy, że każdy przemiennik częstotliwości, każdy jeden, który tutaj mamy, czyli te 200, albo powiedzmy no znakomita większość z tych przemienników częstotliwości, do każdego musimy podać sygnały. Start, prawo, start, lewo, reset błędu na wejściu cyfrowym, blokada pracy. Ok? No i sygnał związany z prędkością, czyli sygnał na przykład 4,20 mA, analogowy, prędkości. Ok? Więc to są sygnały, które zadajemy do każdego z tych przemienników i z każdego z tych przemienników otrzymujemy dwa sygnały. Praca i awaria. Czyli dwa sygnały cyfrowe. Praca, awaria i weźmy sobie jeszcze sygnał analogowy prędkości albo prądu. Analogowy prąd. Czyli za pomocą wyjścia analogowego z falownika bierzemy informację o danym chwilowym, bieżącym obciążeniu, czyli jaki prąd generujemy i podajemy na stojan naszego silnika. Więc zobaczcie. Z każdego mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć sygnałów cyfrowych, które podajemy, jeden sygnał analogowy, który podajemy i wyjściowo mamy znowu jeden analog, którym sprawdzamy prąd i dwa sygnały cyfrowe. Więc tych sygnałów cyfrowych mamy 7, prawda? I dwa sygnały analogowe. Więc żeby podać 7 sygnałów cyfrowych, no to potrzebujemy 7-żyłowy kabel, prawda? Plus kabel masy, czyli tak naprawdę 8. Potrzebujemy 8 żył. Do samych sygnałów cyfrowych, do sygnałów analogowych potrzebujemy masę analogową, wejście i wyjście, czyli 3. Czyli tam mieliśmy 6, tutaj 3, czyli mamy 9 kabli. 9 kabli sterowniczych, które musimy poprowadzić do każdego przemiennika. Mamy 200 przemienników razy 9 kabli, razy odległości, jeżeli sobie tutaj je policzymy, to wyjdą nam dziesiątki, jak nie setki kilometrów kabli, tony miedzi, miliony złotych za samą miedź, za same przewody, słuchajcie. Czyli mamy setki kilometrów przewodów, żeby zrealizować sygnały cyfrowe i analogowe. No i teraz uwaga, z pomocą przychodzi nam komunikacja. Za pomocą tych 9-żyłowego kabla, który musimy wszędzie tutaj rozprowadzić, możemy użyć sobie 2-żyłowy kabelek komunikacyjny albo skrętkę ethernetową, czyli ten kabelek podłączany pod RJ45, zwykła skrętka ethernetowa. Więc zamiast tego wszystkiego możemy użyć jednego kabelka komunikacyjnego. Spinamy sobie te wszystkie przemienniki częstotliwości jednym kabelkiem, jednym konektorkiem i to wygląda tak, że
my robimy sobie taki łańcuszek, czyli bierzemy kabelek, wtykamy, przechodzimy do drugiego, do trzeciego, do czwartego, do piątego, wychodzimy tą żyłą dalej i znowu do kolejnych przemienników częstotliwości. Zatem po to używamy w dużej mierze komunikacji, że za pomocą jednego kabelka jesteśmy w stanie ustanowić sobie dwutorową transmisję pomiędzy naszym przemiennikiem częstotliwości a naszym sterownikiem, panelem chemii, jakąś stacją roboczą, czymkolwiek innym i sterować tym przemiennikiem, odbierać sygnały związane ze statusami. Mało tego, możemy nawet zmieniać parametry w tych przemiennikach częstotliwości. Więc taka jest przewaga, po to używamy tej komunikacji. Ok? Natomiast teraz chciałbym dosłownie jeszcze 2-3 zdania dopowiedzieć Wam, ponieważ wiele osób po drugiej stronie ekranu nie miała nigdy styczności z automatyką przemysłową, prawda? Dlatego dla tych osób przygotowaliśmy te lekcje takie wprowadzające, tam gdzie tłumaczymy, czym jest prąd AC, czym jest prąd DC, jak działa silnik elektryczny. Musicie wiedzieć, że gdy używamy komunikacji i ogólnie gdy działamy z przemiennikiem częstotliwości, używamy komunikacji, ale nie tylko, to wiele funkcji w przemienniku częstotliwości, czy wiele adresów, pod które chcemy się dobić bądź wyciągnąć jakąś informację, jest kodowana w sposób binarny bądź szesnastkowy, tak zwany heksadecymalny. I nie chciałbym teraz już przeciągać tego kursu związanego z techniką napędową, ale chciałbym dosłownie w 2-3 słowach zaprezentować Wam, w jaki sposób przelicza się wartości binarne na dziesiętne i odwrotnie. I będzie nam to potrzebne, gdy przejdziemy zaraz do przeglądu funkcji standardowych przemiennika częstotliwości, czyli przerobimy sobie zaraz interfejs użytkownika w postaci panelu i przejdziemy już do programowania przemiennika częstotliwości. I dojdziemy do szeregu funkcji, gdzie bardzo często będziemy mieli do czynienia z tak zwanym kodowaniem binarnym. Kodowanie binarne. Pierwsza sposobność będzie przy lekcji związanej z prędkościami stałymi, gdzie za pomocą 3 bądź 4 wejść będziemy wyzwalali sobie poszczególne prędkości stałe za pomocą wejść cyfrowych. I teraz numer tej prędkości krokowej zapisany jest w sposób binarny. Zatem o co chodzi? Gdy mówimy o technice cyfrowej, o tej komunikacji, do której piję cały czas, to my komunikujemy się z przemiennikiem częstotliwości za pomocą szeregu zer i jedynek. Czyli w technice cyfrowej takim podstawowym jednostką niosącą informację jest bit. I ten bit to jest 0 albo 1. Coś jest albo prawdziwe, albo fałszywe. Coś jest, albo tego nie ma. Następnie mamy coś takiego jak byte, czyli 8 bitów. Czyli mamy 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 na przykład. Czyli mamy 8 bitów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szereg 8 zer bądź jedynek to jest tak zwany byte i to jest podstawowa taka jednostka informacji. I my za pomocą tych bajtów złożonych z 8 bitów wymieniamy te informacje z naszym przemiennikiem częstotliwości, ale w sposób taki kodowany. Czyli my, pisząc ileś tam zer i jedynek, tak naprawdę to daje mi pewną wartość, pewną liczbę dziesiętną, jak na przykład 110, 200, 15, 8, 3, 1024 i tak dalej, i tak dalej. Czyli kodujemy pewne liczby dziesiętne za pomocą bitów, ok? I zobaczcie, jak to działa, w jaki sposób należy to sobie odkodowywać i odczytywać. Czyli nauczymy się teraz za pomocą właśnie tego bajta, czyli ciągu 8 bitów, w jaki sposób koduje się bitowo. Zatem narysujemy sobie te 8 bitów, czyli 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Mamy 8 bitów, prawda? I w jaki sposób teraz
to sobie rozkodować i sprawdzić, jaka to jest wartość dziesiętna. To najpierw sobie numerujemy te bity od prawej strony i zaczynamy od zera. Czyli tutaj mamy bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, prawda? Czyli numerujemy bity od 0 do 7 i mamy 8 bitów. Tak wygląda numeracja w technice cyfrowej. Zaczynamy od 0, kończymy na 7, czyli mamy 8, prawda? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 8 z uwzględnieniem 0. No i zobaczcie, podstawą w tym naszym kodowaniu jest dwójka, czyli mamy weźmiemy sobie inny kolor, żeby to było widać, czyli mamy 1, prawda? Tutaj mamy jedynkę. 1 razy 2, bo podstawą jest zawsze dwójka i do potęgi zerowej. Czyli ten człon należy odczytywać 1 razy 2 do potęgi 0. Czyli mamy wartość jaką? 2 do potęgi zerowej daje 1. Czyli mamy 1 razy 1, mamy jedynkę. Ten człon oznacza jedynkę. Dodajemy. Teraz rozkodujemy ten człon. Mamy 0 razy 2 do potęgi pierwszej. 0 razy cokolwiek daje nam 0, czyli mamy 0. Teraz ten człon będziemy rozkodowywać. Mamy 1 razy 2 do potęgi drugiej, czyli mamy 4. Czyli dodajemy sobie czwóreczkę tutaj. Ok? Teraz ten człon. Znowu mamy 1 razy 2 do potęgi trzeciej, czyli mamy 4, 8, prawda? Czyli mamy 8. Teraz ten człon. 0 razy 2 do potęgi czwartej. 0 razy cokolwiek daje nam 0. Teraz ten człon. 1 razy 2 do piątej. 2 do piątej to jest 16. Dobrze mówię? 4, 8, 16, nie, przepraszam, 32. 32. 32. Dalej ten człon. Mamy 1 razy 2 do potęgi szóstej, czyli 64. No i ostatni nasz człon, czyli 0 razy 2 do potęgi siódmej, 0. Czyli nasza wartość dziesiętna, musimy sobie to wszystko zsumować, czyli mamy tak, 64 plus 32 to jest 96, plus 8 to jest 104, plus 4 to jest 108 i plus 1 109. Czyli tak naprawdę, jeżeli ja wyślę do przemiennika częstotliwości 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 ciąg 8 tych zer i jedynek, to tak naprawdę mówię mu, podaję Ci wartość 109 w zapisie dziesiętnym. Ok? No i zobaczcie, jedziemy sobie dalej z tym zapisem dziesiętnym. Najczęściej to kodowanie zrealizowane będzie na 3 bądź 4 wejściach cyfrowych. Zacznijmy od 3 wejść cyfrowych, abyśmy zrozumieli zasadę postępowania. Pierwsza okazja, gdzie będziecie mieli możliwość przetestowania sobie tego kodowania binarnego, to będą prędkości krokowe, czyli takie stałe prędkości, które przypisujemy sobie do wejść cyfrowych. Jest to zacisk dokładnie RL, RM i RH. No i co te wejścia cyfrowe robią? No są zerami i jedynkami, prawda? Czyli podaję 24 V na dane wejście cyfrowe, to mam jedynkę, nie podaję, nie wyzwalam tego wejścia, to jest 0, czyli coś jest załączone bądź wyłączone, jest coś zerem albo jedynką. Dlatego te wejścia cyfrowe traktujemy jako po prostu bit, który ma wartość albo 0, albo 1, prawda? No i idąc dalej tym tropem, mamy te 3 prędkości RL, RM i RH. Możemy wyzwolić sobie 7, dokładnie 8, no bo mamy też zerową tą prędkość. Czyli tak naprawdę mamy ponumerowane od 0 do 7 te prędkości nasze krokowe. No i teraz zobaczcie, jeżeli sobie zrobimy taką tabeleczkę, że zrobimy sobie tutaj RL, RM i RH, prawda? Czyli mamy te 3 nasze wejścia cyfrowe. Ok? Tutaj sobie zrobimy wartość dziesiętną tego wszystkiego. No to
w jaki sposób to się odbywa. Czyli mamy tak, 0, 0, 0. Żadne wejście nie jest wyzwolone, no to wartością dziesiętną jest 0. No bo mamy 0 razy 2 do potęgi zerowej to 0, 0 razy 2 do pierwszej 0, 0 razy 2 do drugiej mamy 0. No to sobie jeszcze ponumerujmy te bity, żeby nie było, czyli tutaj mamy bit zerowy, tu mamy bit pierwszy, tu mamy bit drugi. Ok? No i dalej co się dzieje? Możemy sobie wyzwolić jedno wejście, czyli mamy 1, 0, 0, tylko zacisk RH jest wyzwolony. Ok? Więc co mamy tutaj? Mamy to kodowanie zrobione tak. 1 razy 2 do potęgi zerowej to daje mi 1. Mam 0 razy 2 do potęgi pierwszej, czyli 0 i 0 razy 2 do potęgi drugiej, czyli 0. Czyli mam 0 plus 1, czyli mam bieg numer 1. Ok? Jedziemy dalej. Teraz możemy sobie zrobić coś takiego 0, 1, 0. Czyli mam wyzwolony tylko terminal RM, tylko wejście cyfrowe RM. No i rozkodujmy to, czyli mamy 0 razy 2 do zerowej 0, tutaj mamy 1 razy 2 do pierwszej, czyli 2, a tu mamy 0 razy 2 do drugiej, czyli 0, czyli mamy 2, mamy 0 plus 2 plus 0, czyli drugi bieg. Teraz mamy wyzwolone te dwa terminale, czyli mamy RM i RH, 0, 1, 1. Mamy 1 razy 2 do zerowej, 1 razy 2 do pierwszej i 1 razy 2 do drugiej. Tu mamy 0, tutaj mamy 2 do pierwszej, czyli 2, 2 do zerowej 1, czyli mamy 3. Tutaj mamy dwójkę, tu mamy jedynkę. 2 plus 1 daje nam 3. No to jedziemy, słuchajcie, dalej. Możemy sobie zrobić coś takiego jak 1, 0, 1, czyli wyzwolone wejście RL i RH bez RM w tej konfiguracji. No to rozkodujmy to sobie. 1 razy 2 do zerowej daje 1, 0 razy 2 do pierwszej daje 0 i 1 razy 2 do drugiej daje 4, czyli 4 plus 4 plus 1 mamy 5, czyli tutaj mamy piątą prędkość. Jak sobie zrobimy jedynkę tylko tutaj, to będziemy mieli 0 razy 2 do zerowej, czyli 0, 0 razy 2 do pierwszej, czyli 0 i 1 razy 2 do drugiej, czyli 4. Czyli tutaj mamy prędkość numer 4. No i jedziemy dalej, czyli możemy mieć coś takiego jak 1, 1, 0, prawda? I mamy 0 razy 2 do zerowej, 1 razy 2 do pierwszej i 1 razy 2 do drugiej. 2 do drugiej to jest 4, 2 do pierwszej to jest 2 i tu mamy 0, czyli mamy szóstą prędkość i możemy wyzwolić sobie 3 wejścia, czyli 1, 1, 1. Wszystkie 3 wejścia mamy wyzwolone. No i mamy tutaj 1 razy 2 do zerowej, czyli 1, 1 razy 2 do pierwszej, czyli 2 i 1 razy 2 do drugiej, czyli 4. Czyli 4 plus 2 to jest 6, plus 1, 7. Czyli zobaczcie, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prędkości krokowych, czyli 8 różnych kombinacji sobie zrobiliśmy za pomocą 3 wejść cyfrowych, gdzie wyzwalamy poszczególne wejścia. Ok? Podajemy sygnał tylko na wejście RH, to mamy pierwszą prędkość. Jak podajemy 3 sygnały na 3 wejścia cyfrowe, to mamy prędkość numer 7. Więc słuchajcie, w taki sposób to działa. W wielu miejscach w instrukcji obsługi, przy wielu funkcjach, które będziemy opisywali sobie przy przemienniku częstotliwości, które mamy wbudowane w struktury przemiennika częstotliwości, no coś będzie trzeba binarnie sobie przeliczyć na wartość dziesiętną albo odwrotnie. Czyli na przykład wartość 10 chcemy podać za pomocą ciągu zer i jedynek i musimy to sobie przeliczyć na wartość binarną. Więc tak jest w dużej ogólności. Natomiast w pewnym momencie doszliśmy już do takiego etapu, że zabrakło nam tych zer i jedynek, czyli chcąc zapisać bardzo dużą liczbę, no musimy tych zer i jedynek robić coraz dłuższe ciągi, prawda? Czyli na przykład jakbyśmy chcieli zapisać informację o tym, że mamy 100 milionów czegoś, no to tych zer i jedynek naprawdę bardzo wiele byśmy musieli gdzieś tam stworzyć. Więc w miarę rozwoju tej techniki cyfrowej
Powstało coś takiego jak kodowanie ósemkowe, gdzie podstawą jest dwójka, a ósemka. Działa to bardzo podobnie, tylko nie mamy dwójki zawsze podstawą, gdzie robiliśmy 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej, tylko mamy ósemkę i obecnie działamy na kodowaniu szesnastkowym, gdzie podstawą jest 16 i mamy takie zapisy jak A, B, C, D, E, F. Czyli mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziesiątką jest A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, a 15 jest F. Natomiast zobaczcie, mamy 16 liczb, bo jak Wam już wspominałem wcześniej, liczymy od zera. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 16. Liczymy od zera. Więc w tym kodowaniu szesnastkowym na pewno każdy z Was je zauważył, bo każdy z Was kiedyś miał nieprzyjemność zobaczyć blue screena, czyli ten niebieski ekran na Windowsie, gdy nam się coś wykrzaczyło. No i zawsze tam było napisane, że błąd w adresie gdzieś tam 0x i jest H16FBA, ok? No na pewno gdzieś coś takiego zauważyliście. No mnie tych blue screenów z racji tego, że już mam lat prawie 40 i gdzieś tam wspominam Windowsa 95 i XP, który był moim ulubionym systemem operacyjnym, no tych blue screenów to mieliśmy czasami kilka razy na godzinę, więc taka uwaga, taka ciekawostka odnośnie kodowania szesnastkowego. Wszystkie systemy operacyjne, większość urządzeń, które działa w technice cyfrowej, no w chwili obecnej jest kodowana w sposób szesnastkowy. I to kodowanie szesnastkowe działa bardzo podobnie jak to kodowanie binarne, gdzie sobie robiliśmy, tylko podstawą mamy szesnastkę. No i trzeba zapamiętać, że mamy tych liczb od 0 do 9, a później mamy A, B, C, D, E, F. I A robi nam za dziesiątkę, B za 11, C za 12, D za 13, E za 14, a F za 15. Więc zapis na przykład, no ten jaki mamy tutaj, to byśmy mieli co? A, czyli 10 razy 16 do potęgi, znowu 0, 1, 2, 3, 4 do potęgi zerowej. Tu byśmy mieli dodać B, czyli B mamy 11 razy 16 do potęgi pierwszej, dodać F, czyli 15 razy 16 do potęgi drugiej, dodać 6 razy 16 do potęgi trzeciej, dodać 1 razy 16 do potęgi czwartej. Tutaj jest ta czwórka. Więc w taki sposób się to kodowanie szesnastkowe rozkodowuje. No i tak jak Wam wspominałem, po prostu zobaczcie, jak wielką liczbę możemy zapisać za pomocą tych 5 liczb. Czyli 1, 6, F, B, A. Prawda? Mamy taki zapis. I zawsze jest taki przedrostek. 0, X, co nam mówi, że kodowanie szesnastkowe i tutaj mamy tą wartość tego kodowania. No i zobaczcie, jaką wielką liczbę zapisaliśmy. Mamy 16 do czwartej, 16 do trzeciej, 16 kwadrat. Za pomocą tylko tych 5 znaków, powiedzmy alfanumerycznych, a za pomocą serii jedynek, no byśmy musieli tych ciągów budować naprawdę bardzo dużo. Więc po prostu obliczamy szybciej większe wartości liczb i możemy sobie je podawać za pomocą właśnie tej magistrali komunikacyjnej. Więc w bardzo dużym skrócie można by powiedzieć, że to jest wstęp do jakiegoś tam przygotowania przemiennika do pracy właśnie z magistralami cyfrowymi, ale w dużej mierze tak to się odbywa. Zależało mi tylko i wyłącznie na tym, abyście rozumieli, że mamy coś takiego jak kodowanie binarne i szesnastkowe, no i że nagminnie tego używamy i żeby być takim specjalistą z techniki napędowej, ogólnie automatykiem, który porusza się w dzisiejszych realiach z różnymi urządzeniami automatyki, a większość z nich działa w technice cyfrowej,
no to musicie zacząć od kodowań, prawda? Binarnego, szesnastkowego, ósemkowego, no bo bez tego ani rusz, słuchajcie. Po prostu, no, mamy pewną instrukcję, opis pewnej funkcji działania w przemienniku częstotliwości i mamy napisane, że należy wysyłać rozkazy za pomocą kodowania szesnastkowego. Czyli na przykład mamy rozkaz pod numerem dziesiętnym 2, to musimy to wysłać za pomocą kodowania szesnastkowego bądź binarnego i odwrotnie. Więc w ten sposób radzimy sobie przy tej technice cyfrowej. No i kończąc już tą moją dywagację, ten mój wywód, bo to wszystko należy traktować jako wstęp do tego interfejsu użytkownika, te wszystkie informacje mają Was przygotować na pewne niespodzianki, na pewne nowości, które czekają Was w lekcjach następnych. Zatem zapraszam Was do interfejsu użytkownika. Najpierw przerobimy sobie panel sterowniczy, nauczymy się programować przemiennik częstotliwości, później przejdziemy przez szereg funkcji standardowych, a na samym końcu pokażę Wam interfejs użytkownika w postaci oprogramowania FR Konfigurator 2. Serdecznie zapraszam.